Cześć wszystkim! W każdym filmie Disneya są złoczyńcy. Tylko zastanawiam się, co by się stało, gdyby role się odwróciły i złoczyńca okazał się być tym dobrym. Sprawdźmy to dzisiaj. Do you wanna have a good time tonight? I wanna have a good time tonight. You know we're gonna have a good time tonight. I said we're gonna have a good time tonight. Let's go! Każdą historię można przekręcić. Sama się potknęła, można opowiedzieć ją z innego punktu widzenia, albo lekko przekręcić fakty. Weźmy na przykład historię Śpiącej Królewny, gdzie Disney w filmie Czarownica przerobił zły charakter na dobry, a wystarczyło tylko dodać historię z dzieciństwa czarownicy i uzasadnić jej złość, robiąc z króla tego złego. Co śmieszniejsze, okazuje się, że to nie pierwszy raz Disney przekręcił tak historię, bo weźmy na przykład Dzwonnika z Notre Dame. Zanim dojdziemy do mojej wizji, jak przerobić złego Frollo na dobrego bohatera, najpierw zacznijmy od tego, jak Disney namieszał w oryginalnej historii. Historia Dzwonnika z Notre Dame pochodzi z noweli Victora Hugo z 1831 roku i podstawowe różnice są takie, że Frollo tam był archidiakonem katedry, natomiast w Disneyu był ministrem sprawiedliwości i mówili na niego sędzia Frollo. Druga rzecz, Frollo znalazł Quasimodo na schodach katedry, a w Disneyu był sprawcą śmierci matki / opiekunki Kwasia. Resztę historii sobie tam doczytajcie sami, bo jest naprawdę mega ciekawa. A tymczasem przejdźmy do mojego pomysłu. W mojej wersji Frollo jest taki współczujący, dobry, poczciwy i kiedy odnajduje Quasimoda na schodach, to opiekuje się nim i uczy go wiele rzeczy, poświęca mu mnóstwo uwagi. Jest takim, no widać, że jest takim dobrym człowiekiem, który chce dać coś od siebie takiemu biednemu Quasimodziowi, tylko że nie pozwala mu wychodzić z dzwonnicy, bo obawia się, że inni ludzie mogliby nie zrozumieć jego inności i po prostu być dla niego paskudni, dlatego trzyma go w zamknięciu, co w pewnym momencie przestaje się Quasimodowi podobać, zaczyna go to męczyć. W takim wypadku Quasimodo ucieka. Wówczas spotyka Esmeraldę, cygankę, i zakochuje się w niej. Ona z kolei, widząc jaki jest silny, stwierdza, że może się jej przydać, więc manipuluje nim, żeby potem wykorzystać go do jakiejś brudnej roboty. Nie takiej brudnej roboty. Frollo odkrył jej niecne zamiary, ale Quasimodo w ogóle nie chciał go słuchać, był tak zaślepiony tą złością, że tyle czasu trzymał go w zamknięciu, a poza tym był też zaślepiony miłością do Esmeraldy. Więc Quasimodo poszedł z nią, ale kiedy ona zleciła mu morderstwo, wtedy coś zaświtało w jego głowie i zdał sobie sprawę z tego, że Frollo miał rację przez cały ten czas i odmówił wykonania tego zadania. Cygańska banda jednak powiedziała mu, że nie ma odwrotu i zebrali się wszyscy i chcieli wymierzyć mu karę i wtedy wkroczył Frollo razem z Febusem, kapitanem Febusem i strażnikami i zaczęła się wielka szamotanina. I w momencie, kiedy Quasimodo miał otrzymać fatalny cios, Frollo zasłonił go, przyjął cios na siebie. I zdążył tylko Quasimodowi powiedzieć: Quasimodo, bałem się o ciebie, dlatego trzymałem cię w zamknięciu, ale teraz wiem, że było to okrutne. Proszę wybacz mi. Bóg cię kocha i ja też kocham cię jak syna. Zawsze będę nad tobą czuwał. Bim! Od nikczemnika do anioła. Już się nie mogę doczekać, aż przejdziemy do następnej postaci, bo czuję taki flow, mam głowę pełną pomysłów. Zabierzmy się więc za Urszulę z Małej Syreny. W filmie Disneya jest złą czarownicą, która jest pogardliwa dla innych, nie ma w ogóle za grosz współczucia, czerpie radość z sprawiania bólu i cierpienia innym i ogólnie liczy tylko na zysk dla siebie. Nic dobrego nie chce dla innych, nic. A ja myślę sobie, spróbujmy wzbogacić jej historię czasami młodości. Dość wcześnie odkryła w sobie talent do magii, no i jak to bywa z magią, inne osoby się tego boją, dlatego została odtrącona i sama
biedna, zaparła się i dalej szkoliła się w sztuce magii, a jej jedynymi przyjaciółmi zostały ryby i węgorze. Under the sea, under the sea, under the sea, under the sea. W pewnym momencie Syreny i Trytoni, tutaj warto zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak Syren. Męska wersja Syreny to Tryton. Zaczynają przychodzić do niej po przysługi i ona je wszystkie realizuje, bo ma nadzieję, że w ten sposób zaakceptują ją. Szepną jakieś tam dobre słówko i wreszcie znowu przyjmą ją i już nie będzie taka samotna. A oni nie dość, że nie dotrzymywali obietnic, to jeszcze dalej podburzali jej reputację. Podłość. Wszędzie podłość. Raz za razem coraz bardziej traciła wiarę w dobro Syren i Trytonów i w końcu stała się taka zgorzkniała i zła. I faktycznie na początku wobec Arielki miała złe zamiary, ale kiedy nie udało jej się rozkochać Eryka, to z własnej, dobrej woli wróciła do Urszuli, chociaż wiedziała, że niespełnienie umowy wiąże się z tym, że Urszula zabierze jej życiową energię i Arielka będzie takim oschniętym robaczkiem. Urszula była tak wzruszona jej uczciwością, że jako jedyna sama wróciła, nawet jeżeli wiązało się to z klęską dla niej, taka była tym wzruszona, że oddała jej głos, dała jej nogi i pomogła zdobyć serce Eryka. I tak zostali przyjaciółmi. Urszula wreszcie została zaakceptowana przez wszystkich i mianowana dobrą czarownicą. I tak oto była już szczęśliwa. Teraz czekajcie, dopiero się rozkręcam. Następny w kolejce jest Skaza z Króla Lwa. Jeśli chodzi o Skazę, to pomysł przyszedł mi praktycznie od razu. Przede wszystkim dlatego, że Skaza jest bardzo wychudzony i wygląda przez to na słabszego. W lwich stadach jest bardzo silna hierarchia, więc wiadomo, że musiało dojść do starcia między nim a Mufasą i pewnie stąd się wzięła jego blizna, tak? Że przegrał po prostu. Z racji, że został odtrącony, to zaczął szukać przyjaciół w innym środowisku i okazało się, że tymi przyjaciółmi stały się hieny. Bardzo dobrze się z nimi czuł i wcale nie był taki markotny i ponury, tylko właśnie radosny. No stwierdził, okej, dobra, nie udało mi się przejąć, nie wiem, zostać samcem alfa, ale mam tutaj przyjaciół, fajnie, wszystko z hienami było ok. I wyobraźmy sobie, że cała sytuacja z tym wąwozem i stadem to wcale nie był plan Skazy, tylko Simba zapuścił się w tamte rejony i tak się stało, że to stado ruszyło na niego. Mufasa i Skaza pobiegli go ratować i w momencie, kiedy była ta sytuacja, że Skaza trzymał Mufasę za łapy, to z racji, że jest słabszy i chudszy, to nie udało mu się go utrzymać i nie zabił go, tylko nie udało mu się go uratować. Simba czuł tak wielkie poczucie winy, że uciekł i lwia skała została bez władcy. No to co zrobił Skaza? Wkroczył na tron i z racji, że tak bardzo sympatyzował z hienami, chciał dla nich dobrze, to mówi, chodźcie hieny, to je też do nas. I nie przewidział tego, że faktycznie żywność się skończy, będzie jej za mało dla hien i dla lwów. I widzicie, żeby przerobić go na dobrą postać, wystarczyło tylko pokazać, jak bardzo dbał o dobro hien oraz pokazać, że on wcale nie był winien śmierci Mufasy. To trochę tak jak w prawdziwym życiu, możemy kogoś źle oceniać, a jeżeli poznamy sytuację z jego strony, gdzie pewne fakty trochę się zmieniają, to okazuje się, że ta osoba wcale nie jest taka zła. To teraz zła postać z Pocahontas, gubernator Radcliffe. Nie ten Radcliffe, Radcliffe! A teraz przyznać się, czy ktoś w ogóle pamiętał, jak on się nazywał? W filmie jest samolubny, wyniosły, ale przede wszystkim jest chciwy. Dlatego wyobraźmy go sobie jako takiego sympatycznego, ekscentrycznego człowieka, który jest odrobinę zniewieściały i pała wielką miłością do uroczych rzeczy i do błyskotek. Wyprawę traktuje jako przygodę, ale też jako możliwość do znalezienia skarbów. I od samego początku w ogóle nie chce wchodzić w drogę dzikusom. Ma do nich takie troszeczkę naiwne, ale miłe, przyjazne podejście. John Smith jest tutaj tym złym, bo on
manipuluje Pocahontas. Chce po prostu za jej pomocą dowiedzieć się więcej na temat dzikusów, bawi się w takiego szpiega. Kiedy dochodzi do pojmania Johna, gubernator Radcliffe chce jakoś załagodzić tą sytuację, natomiast podburzona załoga mówi: nie! Idziemy ratować Johna! I związują gubernatora, kneblują go i zostawiają go w namiocie, a tymczasem sami idą do walki. W tym czasie piesek Percy uwalnia go z więzów i w momencie, kiedy Pocahontas próbuje bronić Johna, to wkracza też gubernator Radcliffe, ujawnia niecne motywy Johna, obiecuje go pojmać i zabrać całą załogę i spadać z posiadłości Indian, ponieważ zrozumiał, że naruszyli ich ziemię i nie chce dłużej tego robić. Tak oto wszyscy rozstają się w pokoju, a Radcliffe w prezencie dostaje od Indian bardzo ciekawą biżuterię. O rany, nawet nie wiecie, jak wielki ubaw miałam z tworzenia tych historii. A co do wizualnej zmiany tych postaci, jeżeli chcemy ze złego bohatera zrobić dobrego, to wystarczy tak naprawdę wprowadzić bardzo niewiele zmian. Główna zmiana to wielkość oczu. Postacie, które mają duże oczy i przede wszystkim duże, szerokie źrenice, wydają się o wiele bardziej przyjazne. Dlatego jak się przyjrzycie, złe postacie bardzo często mają dosłownie takie małe kropeczki na oczach. Inna rzecz oczywiście to uśmiech. Dobre postacie często się uśmiechają, jest to taki szczery, wesoły uśmiech. A trzecia rzecz, rysowanie mniejszej ilości zmarszczek na twarzy od razu sprawia, że ona się wydaje taka mniej sroga. Ale też należy pamiętać, że są różne rodzaje zmarszczek. Są takie zmarszczki, które widać, że są od uśmiechu, nie wiem, tutaj na przykład troszeczkę pod oczami, a są takie, gdzie widać, że ta osoba ciągle chodzi skwaszona i te zmarszczki są po prostu w innych miejscach rozłożone. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście narysowali jakieś złe postacie jako dobre. I nie muszą to być tylko takie z filmów Disneya, mogą być z różnych filmów, skąd tylko chcecie. Rysunki wysyłajcie jak zawsze na ulcikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa!